Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi i jesteśmy na wsi, w takim miejscu, które znajduje się bardzo, bardzo daleko od innych domów. Mamy tu starą chatę, w której zachowały się pewne elementy związane z przeszłością. Już na pierwszy rzut oka nie widać za wiele, ale chata w ogóle się bardzo zawala. Jest jakby przechylona. Najprawdopodobniej to było główne wejście, które jest z przodu zablokowane. A my weszliśmy, przepraszam Cię, tym tutaj oto wejściem, które jak widzicie jest bardzo przechylone. Ten dom po prostu w jedną stronę siadł. Na ścianie widać wałek. Nie będę na razie zapalał, ponieważ idealnie światło wdziera się przez te wszystkie szpary w tych balach. Tutaj u góry mamy strych i te drzwi, które najpewniej służyły kiedyś za drzwi do jakiegoś pokoju. Tutaj komin do czyszczenia, taki wlot. Po prawej stronie, gdzie Ola weszła, mamy taki mały pokoik. I na ziemi są różne ekstrementy. Nie wiem do końca, ale w każdym razie dużo zwierząt tu przychodzi, bo jest pełno łapek, jak tam zauważysz, widzisz? To jest mnóstwo łapek. I tutaj jakaś... Są pognite deski. Pognite deski, to... Są tak pogryzione. Aha, że ktoś po prostu wygryzł to. Zobacz, jeszcze jakieś talerze. Są talerze, nie zauważyłem tego z zewnątrz, ale ten jest oryginalny stolik taki przy okienku. Zobacz, jak to musiało wyglądać. No. I jeszcze to jest szafeczka, widzisz tutaj? Szafeczka była nawet. Może to i kuchenka, tylko taka zazdroska. Może być. I wszystko w środku namalowane, wymalowane na błękitny kolor. O, a tutaj co mamy? Nie, to jest jakieś opakowanie po czymś. Jakieś butelki, stare gumowce, krzesełko, tam drugie krzesełko, takie mikrokrzesełko i tutaj lampa. No i tu komin. W tym miejscu najprawdopodobniej był piecyk po prostu. I tam talerze leżą oczywiście. Te stoliki musiały być oryginalne. Jakaś torba i piękne drzewko, które wyrasta mimo tych zniszczeń. Oczywiście dom jest pełen wentylacji. Z każdej strony. Tutaj stary prądowy jakiś licznik pewnie był. Tutaj stary taki włącznik prądu. I wejdziemy sobie tutaj. Dom jest w strasznym stanie. Cały czas widać to pochylenie. Właściwie już teraz nie wiem, w którą stronę. Może i w prawo, i w lewo. Ale zobaczcie tutaj. Mamy taką witrynę, można powiedzieć. Bo nie jest to forma jakiegoś kredensu, bardziej witryny. W której mam jakieś puszki. Pewnie wiele osób tutaj przychodziło swego czasu posiedzieć. No teraz jest to zbyt niebezpieczne i przypuszczam, że nikt tutaj nie przychodzi tak po prostu posiedzieć. Okna nisko dosyć, ale myślę, że nisko jest dlatego, że troszkę to jakoś tak siadło może, nie wiem. A tutaj zobaczcie ten piec. Widać, że był bardzo często malowany, ponieważ odpada farba, a pod tą farbą jest kolejna farba i następna farba. I tutaj mamy takie
wtórki jakby przykręcone, wbite do tego pieca. Najprawdopodobniej były tutaj jakieś kubki, może przyprawy, które wymagały suchego powietrza. A koło pieca zazwyczaj jest to suche powietrze. Radio znalazłam. Radio znalazłaś? No. O kurcze. Co to za radio? Wiesz co? Co to jest? Nie chcę ubierać rękawiczek. Taraban. Unitra, no. Aha, Unitra Taraban. Trójek 3. Nie wiem, wygląda dwójka ani jedynka. Ale powiedzmy, że wiem, o co chodzi. Tak to wygląda. I widzisz, jest radio. A tam w tej sztuce, szafce. Co mamy tutaj? O, jakiś krem taki napisane to jest po rosyjsku. Feniks. Patrz. Feniks. To musi być. Może maść na oparzenia. Feniks. Może być. To by nam pasowało. I to jest tak w takiej półeczce, gdzie są różne rzeczy. Gwoździe, śrubki, piłki. Taka narzędziówka. Po prostu. Zobaczcie te deski. One są w tak strasznym stanie, że lada moment to wszystko tak urwie się tutaj pod nami, znaczy nad nami i spadnie na dół. Wszystko Oby nas mega. nie było wtedy w tym czasie. No, mam taką nadzieję. I tu jeszcze taka wersaleczka, można powiedzieć taki szezlong, na którym pewnie spano. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Nie wiem, dlaczego okna były tutaj tak pomalowane. Jakoś tak dziwnie to wygląda. Chyba jak ten dom po prostu zabezpieczali jakoś, wiesz? Tak. Może kiedyś, wiesz, było tutaj dużo jakichś artefaktów, jeszcze pomieszczeń. Znaczy pomieszczeń nie było więcej. Przypuszczam, że pomieszczeń było tyle samo. Ale kiedyś ludzie właśnie żyli tak w pewien prosty sposób, można powiedzieć. Co tu mamy za pieckiem? W każdym razie tu już wszystko rozwalone. Te deski są tak przygnite, że to jest masakra. Naprawdę. Gdzieś szukałem tej daty. Chyba, że jest zamalowana. I nie widać gdzieś tu na tych krokwiach, z którego roku jest ta chata. Bo to jest chata po prostu, prawda? Tak. A tutaj jeszcze jest ta miotełka tak zwana przez nas, ale to jest taka do, jak to się mówi, żeby wodą święconą chyba pokropić. Tak mi się wydaje. A co tu na tym jeszcze? Zobaczmy, co tam jest, ale nie ma nic. Piękny naokoło wałek też. Być może jakiś remont był w latach 70., bo całkiem możliwe, że jeszcze ktoś tutaj mieszkał. Może 20, może 30 lat temu jeszcze ktoś tutaj mieszkał. Ale co trzeba zauważyć? Że jest jedna duża izba, bo to można nazwać izbą po prostu. I po przeciwnej stronie jest kuchnia chyba, tak mi się wydaje. Jakiś taki pokoik kuchenny. No, tak to można interpretować. Tak to przynajmniej wygląda. O, i tu jeszcze fragment jakiejś takiej grzałki. Grzałeczka taka. I tutaj buty do pary leżące na tej podłodze. Torby i mnóstwo różnych jeszcze rzeczy. Wyjdę teraz na zewnątrz, żeby wam pokazać, jak wygląda ta chata z zewnątrz. Bo robi robotę naprawdę. Robi robotę. Zobaczcie tutaj. Piękna chata. Gdzieś tam samochód przejeżdża w oddali. Drzewa wchodzą tutaj na dach tej chaty. Przepięknej, naprawdę piękna chata. Przejdę sobie tutaj. Zobaczcie. Komin, czyli
To jest komin, który prowadzi do tego pieca, tam w tamtej części, tej izbie właściwie. Tutaj częściowo coś podmurowane. Tam już mamy przyszłość, właściwie teraźniejszość. I u góry, na tym pięknym dachu jest mech. Piękny mech. Tutaj takie płyty są na całej tej przestrzeni. O, widać mi cień, akurat mam słońce za plecami. I ten dom wygląda w ten sposób. Prąd odcięty oczywiście, jakieś kable u góry, okna w jakiś taki sposób pomalowane, wybite szyby. No niestety tak to wygląda, ale wygląda całkiem konkretnie, tak jakby jakiś remont chcieli tu zrobić. Jesteśmy w takiej bardzo starej chacie opuszczonej. Rozmawialiśmy tu z sąsiadem niedaleko. Może tu będą jakieś kuny, więc trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Jakieś stoły, leżaki. O, coś ciekawego tutaj jest. Bardzo zniszczone. Zobaczcie, jaka stara chata. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu mamy taką skrzynię ogromną. Kartka. Kochani. Z dawien dawna kartka. Z takim Jezuskiem, czyli to była świąteczna kartka z życzeniami. Tu mamy Matkę Boską, a tu w tej skrzyni co mamy? Nic. Zboże, tak jakby kiedyś było. Niesamowity niebieskie ściany z wałkiem. Jan Paweł II, tak? Zobaczcie. Taki obrazek przy drzwiach. I tutaj u góry młody Jezus. Wesołego Alleluja. Coś pięknego, naprawdę. I ta rama. Nie wiem, jak to się nazywa. Uciekło mi z głowy. Co? Ale te drzwi są naprawdę bardzo fajne. Futryna. Futryna, właśnie. Zobaczcie, jak pięknie te słońce wchodzi w ten dom. Niesamowicie. A tutaj mamy chyba datę. Bo też są takie te rysuneczki koło lampy, która najpewniej tak świeciła i oświetlała cały ten pokój. Jedną żaróweczką był oświetlany. Tu mamy telewizor
Ubrania stare jakieś. Też sufit bardzo nieciekawy, zniszczony. Ogromna szafa. Ogromna szafa. Telewizor, a w telewizorze taka gromnica albo świeca komunijna. Zobaczcie. Ale jaki to telewizor jest? Zobaczmy, postawmy sobie ten telewizor. Zobaczymy, jaki to telewizor. To jest... To jest chyba jakaś Unitra. Ale wszystkie napisy już zostały zmyte. Myślę, że to jest jakaś Unitra. Tak przynajmniej wygląda na Unitrę kineskopową. Myślę, że to jest telewizor czarno-biały. Krzesła oryginalne z tamtych czasów jeszcze. Wygląda to naprawdę fajnie. Tu kolejny, a tu są drzwi, które są otwarte również. To co Ola widziałaś, wiesz? Widziałam na przestrzeń, no. Czyli to są takie główne drzwi. Dom bardzo zniszczony. Jakieś farby stare, jakieś olejne. Znowu przejście tak naprawdę z tej części. Tutaj jakieś elementy zwierzęce, w sensie spadło to wszystko najprawdopodobniej. Tu był piec. Zobaczcie tutaj. Taki stary obraz. Najprawdopodobniej Świętej Teresy, bo widzę róże tutaj, ale już bardzo zniszczony. Cały zawilgocony i może i woda z góry na niego spadała, bo tutaj widzimy takie przesmyki. Tutaj słoiki i taki piec, tak mi się wydaje. Stary parasol. No niewątpliwie to wszystko ma swój czas i wiek. Zobaczcie ten kubek. Taki z lat 80., może 70. nawet. Te sznurki. Tu na pewno był piec. Zobaczcie, tam jest wałek. Stary wałek taki wysłużony. Jakieś po ogórkach. A tutaj widzicie, musiała być taka zasłona na to okno, ale jest zabite deskami. Jakaś rzecz tu stała. A co tutaj jest? Stare krzesło. Jakaś miotełka? Czy coś? No wszystko to jest powywracane, więc ciężko sobie tutaj to wyobrazić. Podłoga jest strasznie miękka. Tutaj ta część już zawaliła. Najmniej ogrzewana była z tego co widzę. A tutaj to deska, trzeba na nią też uważać. Zobaczcie jak pięknie to wygląda. Tu jeszcze w tym są firaneczki. Firaneczki i wszystko jest zarośnięte. Niesamowicie to wygląda. Naprawdę przepięknie. Myślę, że ta chata też jest tak z lat 1800. Jest belka, więc możesz przeczytać. A tu jest belka. Ona jest młodsza, powiem Ci. Znów jest tutaj ona dla Chrystusa. IHS, Jezus Chrystus. I data 1889, czyli jest młodsza. Bo tamta chata, którą robiliśmy przed chwilą, była z 1857. Ta jest młodsza. No ale widzicie, że jest 1889 rok. A krokwie jest strasznie. Kroków chyba. Krokiem jest strasznie już zniszczona, więc na pewno to wszystko kiedyś upadnie. Ale chata jest naprawdę przepiękna. Przepiękna chata. Mało rzeczy, ale prawda jest taka, że za chwilę tych rzeczy
nie będzie, bo się wszystko zawali. Ale jak tu spojrzycie, zauważcie, jak ta szafa jest zrobiona. Tu są wieszaki, albo na wieszaki, takie wystające jakby drewniane gwoździe, czy jak to nazwać. A tu mamy na szafie co? Wieszaki. Najprawdopodobniej na tym się wieszało wieszaki i wisiały ubrania. Co nie jest dziwne, ale tutaj zobaczcie, taki stary wieszak. Bardzo stary wieszak. Mało spotykany. Mam wrażenie, że tutaj jest taki element tu na krawaty, żeby powiesić. Albo koszulę, jakąś koszulkę. No nie wiem. Tu jeszcze jest miotła. Dosyć ciekawie to wygląda. Niesamowite miejsce. Zobaczcie tutaj. Tu mamy takiego pająka jeszcze. Wydaje mi się, że to jest pająk. Zauważcie, że ludzie kiedyś potrafili żyć tak naprawdę w dwóch izbach, albo i w jednej izbie, bo tam to wszystko zostało przeznaczone do zwierząt, dla zwierząt, a tutaj to była główna izba, w której czasami 5-6 osób mieszkało. To jest nieprawdopodobne. A jednocześnie ludzie przeżywali te same szczęścia i te same problemy czasami. Tak to wyglądało. Wyjdę jeszcze tutaj i wam pokażę w tej części różne elementy jeszcze. Tutaj jest taki stół, on najprawdopodobniej był zabrany z tej izby głównej. Tak samo tamte stoły. Jakieś opony takie większe. Raczej od jakiegoś motocykla może? Jakieś paski transmisyjne czy coś takiego? Albo uszczelki. No i stoły takie na poły warsztatowe. Dobra. Ładne. Ładnie. Tak. I wiesz, co jest fajne? Że ta ulica się nazywa Wiślana.
Już idę. No, myślę, że podobał Wam się film. Już się wynosimy stąd, ponieważ jeżdżą strasznie samochody, a poza tym no, tutaj sąsiedzi. Patrzcie jakie wino. Sąsiedzi nam pozwolili. No, pozwoli, ale jednak nie wolno nadwyrężać cierpliwości. Dobra, to lecimy. Dobra, to trzymajcie się. Cześć. Pa.